Szczęść Boże, nazywam się Patrycja, mam 32 lata i jestem tu dziś z moim mężem Bartkiem. Kiedy pani Ula poprosiła mnie, żebym przyszła i opowiedziała swoją historię, byłam jednocześnie zaskoczona, wahałam się, ale i też byłam bardzo szczęśliwa. Muszę jednak przyznać, że nie wiedziałam, od czego zacząć, ani co napisać. Nigdy wcześniej nie robiłam czegoś takiego. W głębi serca zawsze miałam nadzieję, że kiedyś opowiem tę historię, wszystko, co się wydarzyło, wszystko, co Bóg uczynił i na co pozwolił. Nigdy jednak nie sądziłam, że naprawdę będę miała taką okazję. W zeszłym tygodniu, siedząc na adoracji, mówiłam Bogu, jak trudno mi się ostatnio modlić. Czułam się rozproszona, pusta, jakbym przechodziła suszę, która tylko bardziej oddalała mnie od mojej mamy. Tego samego dnia zadzwoniła do mnie pani Ula. Pomyślałam wtedy, że to był cichy sposób Boga, by powiedzieć, teraz jest ten moment. Każdy z nas ma swoje próby i cierpienia. I wiem, że niektórzy z Was niosą jeszcze cięższe krzyże, ale chciałabym podzielić się tym, co Bóg uczynił poprzez moje doświadczenia. Urodziłam się w Białymstoku. Moja mama zawsze mówiła, że nie byłam planowaną ciążą. Była bardzo zaskoczona, gdy dowiedziała się, że mnie oczekuje. Ale od samego początku byłyśmy nierozłączne. Byłyśmy głównie tylko we dwie. Mój tata nie był zbyt obecny w naszym życiu. Dziadek, ojciec mamy mieszkał we Francji, a jej mama, moja babcia Teresa, w Stanach Zjednoczonych. Kiedy skończyłam 6 lat, mama zaplanowała podróż do Ameryki, by odwiedzić babcię. Tata miał do nas dołączyć później. To dziś pamiętam ten lot, mój pierwszy w życiu. Ale mniej więcej tydzień po naszym przyjeździe było dużo łez. Mama usiadła ze mną i wyjaśniła, że zostaniemy w Ameryce trochę dłużej. Na początku byłam zachwycona. Wszystko wydawało się nowe i piękne. Ale wkrótce zrozumiałam, nie mówiłam po angielsku, tata nie zamierzał przyjechać, a my zostawiłyśmy wszystkich przyjaciół i nasz dom w Polsce. Mama miała bardzo trudne dzieciństwo. Jej matka zmagała się z alkoholizmem, a ojciec pracował za granicą, więc mama i jej młodszy brat często zostawali sami. Opowiadała mi, że bała się, że zabiorą jej do domu dziecka. Na szczęście dobra sąsiadka często się nimi opiekowała. Zachęcała mamę do modlitwy i do nauki. I to właśnie ona zainspirowała mamę, by poszła do szkoły pielęgniarskiej, mimo sprzeciwu własnej matki. Mama i jej brat dorastali, niosąc w sobie poczucie samotności i niepewności, zbyt wcześnie ucząc się samodzielności. Kiedy przyjechałyśmy do Ameryki, mama wkrótce odkryła, że mój ojciec miał w Polsce inne dziecko, wkrótce miało się urodzić, gdy my już byłyśmy tutaj. Do dziś pamiętam długie noce, ciche łzy i trudne rozmowy telefoniczne. Mama mówiła, że mi wybaczy, jeśli przyjedzie do nas do Stanów, ale w głębi serca wiedziałam, że to się nie stanie. Już jako mała dziewczynka widziałam, ile bólu i przemocy było w ich relacji i wiedziałam, że ona się tego bała. On nigdy nie przyjechał, więc zostałyśmy. Na początku życie w Ameryce wydawało się pełne nadziei, ale z czasem przyszła rzeczywistość. Alkoholizm bardziej się pogłębił. Nie było już trzeźwych chwil, tylko napięcie i ból. Mama była pod ogromną presją. W końcu zdecydowała, że musimy się wyprowadzić. Znów tylko we dwie. Pracowała na 3 etatach, żeby to osiągnąć. Nauczyła się angielskiego i zdała egzaminy pielęgniarskie. Pamiętam, jak bardzo była wtedy dumna. Później wyszła ponownie za mąż za trudnego człowieka i to małżeństwo trwało 10 długich lat. Rzadko mówiła o swoim bólu, ale widziałam, że często czuła się pełna ciężaru. Przez te wszystkie lata jedyną siłą, którą ją podtrzymywała, to był Bóg. To był jej różaniec, jej codzienna lub niedzielna msza święta, jej ciche godziny spędzane na adoracji. Jako nastolatka nie rozumiałam tego. Denerwowało mnie, że ciągle jest w pracy albo w kościele. Dziś wiem, że właśnie tam czerpała swoją siłę. Kiedy zaczęłam studia, mama się rozwiodła i przeprowadziła do Colorado na kilka lat. Marzyła, że jak skończę szkołę, to do niej dołączę. Ale Bóg miał inny plan. Zostałam w Chicago na studiach magisterskich i chwilę po poznałam Bartka. Bartek ma 33 lata, pracuje w analizie danych i ma głęboką, spokojną relację z Panem Bogiem. Z
mamą często wspólnie gdybałyśmy, że gdyby mnie nie poznał, pewnie byłby dziś zakonnikiem, uczącym teologii i żyjącym w prostocie dla Pana Boga. Kiedy go poznałam, nie byłam zbyt blisko wiary. Moja relacja z Bogiem osłabła przez te niektóre przeżycia. Mama nigdy jednak nie straciła nadziei. Modliła się o moje nawrócenie i o dobrego męża dla mnie. Dzięki Bartkowi na nowo odkryłam wiarę, którą moja mama żyła przez całe życie. Zaczęliśmy chodzić na msze w każdą niedzielę, on zachęcił mnie do spowiedzi, a razem uczyliśmy się, że prawdziwe piękno tkwi w szczerości, szacunku i zwyczajnych chwilach. Kiedy wzięliśmy ślub, mama powiedziała, że to był dzień całkowitego pokoju. Mówiła, że nie czuła ani grama lęku. Powiedziała, że oddaje mnie w dobre ręce. To właśnie ona prowadziła mnie do ołtarza. Nie miałam kontaktu z ojcem i dziadek nie mógł przylecieć z Polski. Czułam, jak bardzo była ze mnie dumna, ale czułam też jej dziwy smutek. Nigdy go nie pokazywała, ale wiem, że miała wrażenie, jakby traciła część siebie. Po ślubie, gdy z Bartkiem kupiliśmy nasz pierwszy dom w Illinois, mama powiedziała, że chce wrócić w tę stronę, ale planowała zacząć od Nowego Wisconsin, bliżej swojego brata i niedaleko nas. Niestety nie wszystko potoczyło się tak, jak marzyła. W końcu wróciła do Chicago i przez kilka miesięcy mieszkała z nami, zanim znalazła swoje mieszkanie. To były słodko-gorzkie miesiące. Cieszyłam się, że jest blisko, ale widziałam, że brakowało jej własnej przestrzeni. Wychowała mnie, abym była niezależna i silna, bo sama nigdy nie miała stabilności. Nigdy nie chciała być dla nikogo ciężarem. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak bliskie miałyśmy relacje. Ona nie była tylko moją mamą, była moją najlepszą przyjaciółką. Podziwiałam ją głęboko za jej pracowitość, wiarę, odpowiedzialność, a także poczucie humoru i lekkość bycia. Rozumiałyśmy się bez słów. Miałyśmy ten sam gust, te same reakcje, ten sam sposób myślenia. Wiedziałam, kiedy była smutna, zmęczona, albo kiedy uciekała przed bólem, tak samo jak ona wiedziała to o mnie. Po ślubie z Bartkiem myśleliśmy, że zajdę w ciążę od razu. Mijały miesiące i nic. Potem rok, potem 3. Wydawało się, że wszyscy wokół zachodzą w ciążę bez wysiłku, a ja ciągle czekam. Próbowałam wszystkiego, diet, lekarza, odporności, nomen i wciąż nic. Bartek chodził ze mną na wizyty, ale też i mama ze mną chodziła. Modliła się nade mną, pocieszała mnie, dodawała wiarę, kiedy ja już się utraciłam. Niosła tę nadzieję za mnie, kiedy ja nie byłam w stanie jej nieść sama. Chociaż nie miałam kontaktu ze swoim ojcem, wiedziałam, że mama stara się z całych sił, by wypełnić dla mnie obie role matki i ojca. Czasami nawet w dzień ojca składałam jej życzenia, bo tak wiele dla mnie znaczyło to, że chciała otoczyć mnie zarówno matczyną, jak i ojcowską miłością. W zeszłym lipcu dowiedziałam się, że mój ojciec nagle zmarł w Polsce. Nie spodziewałam się, że tak bardzo mnie to poruszy, ale przeżyłam to niezwykle mocno. Mama od razu była gotowa polecieć ze mną na jego pogrzeb. Ostatecznie zdecydowałam, że nie polecę. Uznałam, że po tylu latach bez kontaktu chcę przeżyć to w ciszy i spokoju. Mama planowała natomiast wyjazd do Polski w październiku, by odwiedzić dziadka i babcię Marysię, drugą żonę dziadka, i powiedziała mi, że na pewno pojedzie też na cmentarz, by zapalić znicz. Pierwsza żona dziadka, babcia Teresa, do której przyleciałyśmy do Ameryki, która zmagała się przez wiele lat z alkoholizmem, zmarła, gdy byłam na studiach. Udało jej się przeżyć rok albo 2 w trzeźwości, ale wtedy zachorowała na raka i odeszła 9 miesięcy później. Pamiętam, że mama długo wahała się z wyjazdem do Polski. Raz mówiła, że chce, potem, że jednak nie. W końcu jednak zdecydowała się pojechać. Babcia Marysia opowiadała mi później, że ten przyjazd mamy był inny niż wszystkie. Mama chciała odwiedzić wszystkich bliskich, była wyjątkowo radosna i przytulała ich tak, jakby chciała otoczyć ich największą miłością. Po powrocie z Polski mama powiedziała mi, że ten wyjazd był dla niej szczególny, że wróciła z niezwykłym spokojem w sercu, bo czuła, że dziadek ją wreszcie zaakceptował i że spędziła tam naprawdę piękny czas. Dziś wierzę, że poleciała wtedy, by się z nimi pożegnać. Mama wróciła z Polski w połowie października i szybko nadszedł listopad.
W listopadzie minęły prawie 2 lata po mamy powrocie do Chicago. 2 listopada spędziłyśmy razem dzień zaduszny. Poszłyśmy na mszę i na cmentarz odwiedzić grób babci Teresy. Tego samego dnia spotkała się jeszcze z koleżanką. Następnego dnia w niedzielę miała dyżur 12-godzinny. Wieczorem nie odbierała telefonu, co nie było niczym niezwykłym. Pomyślałam, że pewnie gotuje, ogląda film albo odpoczywa przed pracą. Wysłałam jej kilka wiadomości, myśląc, że rano odpiszę. Następnego dnia obudziliśmy się z Bartkiem wcześniej, żeby zdążyć na mszę o 7 rano. Nadal żadnej odpowiedzi. Sprawdziłam przez mapy, że telefon był w domu. Coś było nie tak. Postanowiliśmy zajrzeć do niej przed mszą, żeby się upewnić, że wszystko w porządku. Nawet żartowaliśmy, że potem nas skrzyczy, że przesadzamy z troską. Kiedy otworzyłam drzwi, światło w kuchni się paliło. Buty stały przy wejściu. Zawołałam: mamo! Cisza. Weszłam do sypialni i zobaczyłam ją nieprzytomną. Krzyknęłam do Bartka, zaczęłam reanimację i zadzwoniliśmy po pogotowie. W szpitalu zrobiono natychmiastową operację mózgu. Nigdy nie odzyskała przytomności. Tydzień później odeszła. Minął prawie rok. A ja wciąż czuję ten dzień w sercu, jakby to było wczoraj. Wciąż słyszę w głowie swój własny głos, jak wołam: mamo. I tyle razy pytałam Boga: gdzie byłeś, Panie, gdzie najbardziej Cię potrzebowałam? Kiedy potrzebowałam, żebyś ocalił moją mamę. Ale z czasem, nawet w bólu, zaczęłam wierzyć, że On tam był. Trzymał ją za rękę i trzymał też mnie. Nawet jeśli wtedy nie potrafiłam tego poczuć. Chciałabym przeczytać Wam pożegnanie, które odczytałam naszej rodzinie i przyjaciołom w dniu pogrzebu mamy. Silna, dobra, pełna pasji, pracowita, pełna energii, nadziei i poświęcenia. Tak można opisać moją mamę, moją najlepszą przyjaciółkę. Przez ostatnie 2 tygodnie z rodziną przeżyłam tragiczną stratę, która nas złamała. Moja mama wydawała się zdrowa, zawsze ćwicząca i dbająca o siebie. Nagle została nam odebrana z powodu tętniaka mózgu i licznych udarów. Było niewyobrażalnie trudno patrzeć, jak cierpi na oddziale intensywnej terapii. Moje serce nigdy nie znało takiego bólu i pustki. Moja mama była moim największym wsparciem. Znała wszystkie moje radości, sukcesy, porażki i wszystko pomiędzy. Rozumiała mnie bez słów. Przez całe moje życie to zawsze byłyśmy my, ręka w rękę. Poświęcenie było fundamentem życia mojej mamy. Nigdy nie liczyła kosztów, gdy pomagała innym, zawsze stawiała ich potrzeb przed swoimi. Moja mama, Bartek i ja mieliśmy w zeszły czwartek wyjechać do Kenii na misję. Mama była tak podekscytowana możliwością pomocy innym razem z nami, że nie mogła się doczekać. Pomaganie potrzebującym, zarówno bliskim, jak i dalekim, przynosiło jej ogromną radość. To właśnie jej przykład zainspirował mnie do podjęcia pracy jako pielęgniarka. Opiekowała się swoimi pacjentami z empatią, skrupulatną uwagą i nieskończoną życzliwością. Nawet w swoich ostatnich dniach była oddana ratowaniu życia, przekazując swoje 2 nerki i wątroby 3 pacjentom. Być może nigdy nie zrozumiem, dlaczego moja mama została nam tak nagle odebrana, ale gdy patrzę wstecz na każdą chwilę ostatniego tygodnia, widzę Bożą rękę w tym czasie. Nie trafiła na oddział ratunkowy przypadkowo. Ten tydzień na intensywnej terapii pozwolił nam zobaczyć po raz ostatni jej niezwykłą siłę, wytrwałość i niezachwianą wiarę. Wiara była podstawą życia mojej mamy. Wylewała swoje radości, obawy, troski i gniewy w modlitwie i adoracji, wszystko przynosząc Bogu. Często mówiła o swojej wierze, nawet gdy była odrzucana przez znajomych i rodzinę, którzy mówili jej, że za dużo się modli lub zbyt często chodzi do kościoła. Pozostawała w wytrwałości, modląc się codziennie o nawrócenie grzeszników, za dusze cierpiące w czyśćcu oraz o dar życia z pragnieniem zostania babcią.
Miesiąc przed śmiercią mama rozpoczęła 32-tygodniowe rekolekcje ignacjańskie. Pamiętam, jak opowiadała mi, że wstawała o 4 rano jeszcze przed pracą, by się pomodlić i dokończyć swoje ćwiczenia duchowe. Znalazłyśmy jej zeszyt i kilka razy przedstawiałyśmy biurko, żeby mogła lepiej się skupić. Te rekolekcje dawały jej wiele radości. Choć nie zdążyła jej dokończyć na papierze, wierzę, że dokończyła je w przyspieszonym trybie, tam gdzie czas już nie istnieje. Śmierć jest tematem, którego często unikamy, choć jest nieodłączną częścią życia. Kiedyś była bardziej obecna w domach, wśród bliskich, w społecznościach. Dziś wydaje się odległa, czymś, czego się boimy, dopóki nie zapuka do naszych drzwi. W pośpiechu codzienności, jak często zatrzymujemy się, by pożywić nasze dusze. Nasza wiara przypomina nam, że w cierpieniu jest Boży plan. Uczestniczymy w krzyżu Chrystusa, ufając Jego obietnicy zbawienia. Bez wiary ten smutek byłby nie do zniesienia. Ale dzięki niej mamy nadzieję, że życie tutaj jest tylko drogą do wieczności. W trudnych chwilach mama zawsze mi mówiła: Punia, oddaj to Bogu i Mu zaufaj, spokojem i radością, który nigdy jej nie odpuszczał. Choć moje serce pęka na wspomnienie jej ostatniego namaszczenia, ufam, że jej dusza była gotowa. Mamic mniczek potwierdził jej wiarę słowami: życie to Chrystus, a śmierć to życie, oraz naszą ojczyzną jest niebo. Ufała Bożemu Panowi i z wiarą przygotowała się na tę chwilę, nie wiedząc, jak szybko przyjdzie. Trudno mi opisać kolejne miesiące słowami. Były długie, zimne, puste, bolesne i pełne zaprzeczenia. Wciąż oczekiwałam, że mama w każdej chwili wróci z kolejnej długiej podróży. Na zewnątrz udawałam, że wszystko jest w porządku, tak jak wiedziałam, że ona by to zrobiła, ale w środku dusiłam się własnym smutkiem. Każdego ranka dzwoniłam do mamy w drodze do pracy. Ona zazwyczaj też była w drodze i rozmawiałyśmy o wszystkim i o niczym o 6:15 rano. Te poranne dojazdy do pracy, kiedyś pełne śmiechu i rozmów, teraz wydawały się nie do zniesienia, długie i ciche. Nawet gdy mój mąż lub mamy brat starali się wypełnić tę pustkę, dzwoniąc, żeby sprawdzić, czy wszystko w porządku. Próbowałam odmawiać różaniec, ale nie mogłam się skupić. Słowa wydawały się puste, bez znaczenia, podczas gdy obserwowałam wschód słońca przez przednią szybę samochodu. Chciałam, żeby modlitwa przyniosła ulgę, poczucie spokoju i wtedy odkryłam modlitwę do Matki Bolesnej. Nie mogłam przestać myśleć o sentymencie pochodzącym z przepowiedni Symeona. Ci, którzy wiele kochają, wiele cierpią. Zmagałam się z tymi słowami przez pierwsze miesiące. Mój smutek i złość były przytłaczające. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego czuję się tak opuszczona. A jednak nawet w tym roku czułam, że otrzymuję cichą łaskę, która wspierała mnie każdego ranka i pozwalała znaleźć siłę, by przejść przez dzień. Jeżeli kochasz bardzo mocno, nie da się uniknąć cierpienia. Świat jest przecież upadły i niedoskonały, ale to cierpienie może nas przemieniać. Tak jak w przypadku Maryi, zbliża nas do Boga, oczyszcza nasze serca i pozwala dzielić się miłością Chrystusa. Nagrodą płynącą z miłości nie jest wolność od cierpienia, lecz łaska udziału w Bożym planie zbawienia. Maryja kochała Jezusa całym sercem, a Jego głęboka miłość sprawiła, że jej serce cierpiało. Przepowiednia Symeona pokazuje, że prawdziwa miłość zawsze wiąże się z ceną, ale to właśnie przeżywanie miłości razem z cierpieniem zbliża nas do Boga. Teraz chciałabym podzielić się z Wami listem, który napisałam 7 miesięcy po śmierci mamy. Moja mama odeszła nagle i tragicznie 7 miesięcy temu. Była zawsze zdrowa, pełna życia, energii i planów. Tydzień przed znalezieniem jej w mieszkaniu, 27 października, powiedziała mi: jeśli Pan Bóg chce mnie już zabrać, żebyś Ty mogła zajść w ciążę, jestem gotowa. Krzyknęłam wtedy na nią, że ma żyć co najmniej do 100. Później najbliższa przyjaciółka potwierdziła, że mama powiedziała jej dokładnie to samo, że była gotowa odejść, jeśli to miało sprawić, że ja zostanę mamą. Z Bartkiem staramy się o dziecko od dnia naszego ślubu. Choć mój mąż jest dla mnie ogromnym wsparciem, mama również była zawsze przy mnie. Przeżywałyśmy to razem. Często mówiła, że boli ją to niemal tak samo jak mnie.
A ja trochę z buntu odpowiadałam: mamo, ty tego nie rozumiesz, ty nie czujesz tego bólu tak jak ja. Ale ona zawsze miała jedną spokojną odpowiedź: Kunia, kiedyś, gdy będziesz mieć swoje dzieci, zrozumiesz, czym jest miłość matki do dziecka. Jej odejście wciąż jest dla mnie ogromną, trudną do pojęcia stratą. Życie bez niej jest puste, bolesne i pełne tęsknoty. Codziennie modlimy się o jej duszę. Moja przyjaciółka z Polski powiedziała mi, że podczas mszy pogrzebowej poczuła głęboko w sercu słowa: moje miłosierdzie nie zna granic. Staram się to pojąć, ale jak zrozumieć Boże miłosierdzie, gdy świat się zawalił, a mama została mi odebrana z dnia na dzień? Śniła mi się 3 razy, bardzo konkretnie i wyraźnie, chociaż wiem, że to tylko sny, bardzo je przeżyłam. Pierwszy sen, kilka dni po śmierci, stała w oddali, bardzo smutna i zmęczona. Drugi, miesiąc później, była w mojej kuchni, kroiła chleb i wręczyła mi białą różę. W trzecim śnie, 3 miesiące po śmierci, byłam z rodziną na jej pogrzebie. Kościół i kapłani ubrani byli na czerwono. Szłam za trumną do ołtarza, gdy nagle przy samym ołtarzu trumna się otworzyła, a mama uniosła się w górę. Rozświetlona, piękna, spokojna. 4 miesiące po jej śmierci w marcu dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Po 4 latach stałe. Operacji bez strzyków tabletek. Stało się to nagle, naturalnie, bez żadnych wspomagaczy. W tym czasie byłam w trakcie nowego do świętego Józefa, którą zaczęłam omawiać po znalezieniu mieszkania mamy w wielu książek o nim. Zaczęłam je czytać i modlić się. I wtedy znowu powróciły do mnie tamte słowa: moje miłosierdzie nie zna granic. Choć nasz ludzki rozum nie potrafi ogarnąć tej tajemnicy, coraz częściej rodzi się we mnie ludzkie pytanie: czy to możliwe, że właśnie w tym miłosierdziu spełniły się modlitwy mojej mamy? Że była gotowa stanąć przed Panem i z całego serca modliła się o jedno i została wysłuchana? Może właśnie w tym objawiło się Boże miłosierdzie, że była przygotowana, by spotkać Boga i że swoją modlitwą wyprosiła dla mnie dar nowego życia. Bo przecież jesteśmy tu tylko na chwilę. Życie ziemskie trwa zaledwie parę minut. Mama była w takim miejscu duchowym, że mogła przyjąć wieczną miłość Boga, a swoją wytrwałą miłością wyprosiła u Niego miłosierdzie także dla mnie. Podczas wczesnych badań USG lekarz przekazał nam, że nie widzi maleństwa i że musimy poczekać jeszcze tydzień, by móc ocenić, czy ciąża się rozwija, czy doszło do poronienia. To było dokładnie tydzień przed świętami wielkanocnymi. Tego dnia staliśmy z Bartkiem w kolejce do spowiedzi, gdy nagle podeszła do nas nieznajoma kobieta. Powiedziała, że poczuła natchnienie od Ducha Świętego, że mamy w sercu jakąś trudną sprawę, która wymaga modlitwy. Poprosiła, żebym podała jej intencje, bo chce się za nas modlić. Cała ta historia wciąż mnie zadziwia i wzrusza. Czuję, że mama jest bardzo blisko mnie. Czuję, że to wszystko dzieje się z Bożej woli. Że to Jego ręka, a także jej miłość i opieka prowadzą mnie każdego dnia. Niedawno dowiedzieliśmy, że spodziewamy się chłopczyka i choć często rozmyślam o tajemnicy naszej wiary, wciąż nie potrafię pojąć, jak mam się w pełni cieszyć, kiedy moje serce wciąż krwawi z bólu i pustki. A jednak każdego dnia coraz mocniej widzę, jak wielką łaskę otrzymuję od Boga. Mam siłę wstać, pójść do pracy, zadbać o dom, trwać w codzienności, mimo że wewnątrz przeżywam żałobę mojej ukochanej mamy. Czuję, że to właśnie ona, razem z Panem Bogiem, dają mi siłę, by przetrwać każdy kolejny dzień. Bo przez ten cud, przez ten dar nowego życia mama uratowała moje. Choć wciąż nie potrafię sobie wyobrazić, jak będziemy wychowywać nasze dziecko bez babci Doroty przy jego boku. Jestem głęboko przekonana, że będzie czuwać nad nami z nieba. Przyjmując Komunię Świętą, intencje mamy i naszego dziecka, ogarnia mnie pokój. Wiem, że Pan Bóg otuli nas wszystkimi swoją miłością, a wtedy nie pozostaje nic innego, jak wstać, kochać i wierzyć.
Dziś stoję przed Wami w prawie 8. miesiącu ciąży, z radością i wzruszeniem czekając na naszego synka. Mój mąż Bartek jest dla mnie ogromnym oparciem, dokładnie tak, jak mama zawsze wierzyła, że będzie. W dobrych i trudnych chwilach przypomina mi, tak jak ona kiedyś, że nawet w smutku można znaleźć miejsce na radość, a ból, który doświadczamy, zawsze łączy się z miłością, którą nosimy w sercu. Wiara od zawsze była dla mnie trudną, pełną zakrętów drogą, szczególnie w ostatnich miesiącach, ale wiem, że bez niej moje życie nie miałoby sensu. To właśnie dzięki mojej mamie, mojemu mężowi i wierze udało mi się dojść aż tutaj, prawie rok po tamtym bolesnym listopadowym dniu. Każdy z nas mierzy się w życiu ze swoimi górami i dolinami. One nigdy się nie skończą, bo świat nie jest doskonały, ale mamy coś, co trwa niezmiennie, naszą wiarę. To ona daje nam siłę, tak jak mama zawsze powtarzała mi, by ufać Bogu i mieć otwarte serce na Jego głos. Bo jeśli serce jest zamknięte, nie usłyszymy Jego wezwania. Dziękuję Wam, że mnie wysłuchaliście. Mam nadzieję, że w Waszych trudnych chwilach również potraficie otworzyć Wasze serca na Jego głos i znaleźć choć odrobinę radości, nawet wśród smutku.